W dawnych wersjach Excela było takie narzędzie, które się nazywało kreatorem sum warunkowych, tak to się mądrze nazywało. W każdym razie to było takie narzędzie właśnie wyposażone w kreator, że za pomocą klikania mogliśmy zsumować określone wartości, które miały spełniać określone kryteria. Od jakiegoś czasu zrezygnowano z tego kreatora sum warunkowych, natomiast od zawsze, jak sięgam pamięcią, Excel był wyposażony w funkcję suma jeżeli. A więc mamy wartość sprzedaży. Kolumna J to jest kolumna, która nas interesuje i chcielibyśmy zsumować, ale tylko te transakcje, które przekroczyły 1000 zł. Tutaj na żółtym tle to są warunki, które tak symbolicznie opisuję, żeby było jasne, co będziemy sumowali. A więc mamy sumować tylko te transakcje, które były wyższe, czyli wartość sprzedaży była wyższa niż 1000 zł. Możemy to zrobić korzystając z zakresu, który nas interesuje, od J2 do J59, ale możemy także skorzystać z innego zapisu, który tutaj pokazuję. Ponieważ dane, na których pracujemy, nie znajdują się w zakresie, tylko znajdują się w tabeli. Ta tabela nazywa się dane, a kolumna nazywa się wartość sprzedaży, to zamiast do zakresu J2, J59 mogę odnosić się do trochę innego zapisu tak zwanego bazodanowego, który wynika właśnie z tego, że dane mam przechowywane w tabeli. Ale od początku zrobimy i tak, zgodnie z jakimś porządkiem. Suma.jeżeli. Tak nazywa się funkcja. Jeżeli zacznę wpisywanie suma. Widzimy, że tam tych sum to mamy wiele różnych. Ja na razie powiem tylko, jak można to szybko zrobić, operując strzałkami na klawiaturze. Jeżeli wcisnę strzałkę w dół, to zaznaczona na niebiesko będzie suma jeżeli. Żeby ją przerzucić do mojej komórki, wciskam na klawiaturze klawisz Tab i automatycznie wskakuje funkcja równa się suma.jeżeli, otwarty jest nawias i od razu widzimy tam podpowiedzi. Najpierw zakres, który ma być zsumowany. Jeżeli będziemy odnosili się do zakresu, to u nas to jest J2, J59. W kolumnie J mamy wartość sprzedaży i to jest to, co chcemy zsumować, ale według jakiegoś tam kryterium, średniej. I teraz, jeżeli w naszym przykładzie zarówno obszar do zsumowania i obszar, który będzie stanowił nasze kryterium, jest taki sam, to funkcja suma jeżeli będzie składała się tylko z dwóch argumentów. Pierwszy argument będzie oznaczał zarówno zakres do zsumowania, jak i zakres, który będzie naszym jakimś kryterium. A to kryterium, zgodnie z założeniami, ma być takie, że wartość sprzedaży ma być większa niż 1000. Robimy to w cudzysłowie, większe niż 1000 i zamykamy nawias. Taka jest składnia funkcji suma jeżeli, ale tylko w takiej sytuacji, w której ten zakres, który sumujemy, jest jednocześnie naszym kryterium, jest jednocześnie zakresem dotyczącym kryterium. Enterem zatwierdzam i proszę zwrócić uwagę, to jest 100 940. A teraz, gdybym chciał tą samą funkcję wykorzystać, ale chciałbym wykorzystać inny zapis. Nie będę się odnosił do zakresu J2, J59, tylko będę się odnosił do kolumny wartość sprzedaży, która znajduje się w tabeli dane. Jak bym to zapisał wtedy? Mam funkcję suma.jeżeli, otwarty nawias i proszę zwrócić uwagę, wpisuję dane, tak nazywa się moja tabela i odnoszę się do całej kolumny, czyli tak jak to się bazodanowo nazywa, do pola mojej tabeli za pomocą nazwy, która będzie się znajdowała w nawiasach kwadratowych. Otwieram nawias kwadratowy i za pomocą strzałki odnajduję wartość sprzedaży i tabulatorem ją przerzucam, zamykam nawias kwadratowy. A więc w naszym przykładzie zapis J2 dwukropek J59 jest dokładnie to samo, co zapis dane
i w nawiasie kwadratowym wartość sprzedaży. To jest dokładnie to samo w tym momencie. W tym momencie. Zaraz powiem, kiedy to się ewentualnie będzie różnić. No w każdym razie mamy dane wartość sprzedaży, chodzi nam o ten sam zakres i te elementy mają być większe niż 1000. Zamykam nawias i Enter. I proszę zwrócić uwagę, że wynik jest taki sam. Zanim przejdziemy dalej, to może wyjaśnijmy sobie, to co to jest za różnica pomiędzy tym zakresem a tabelą. No, różnic jest wiele, ale taka najważniejsza polega na tym, że w momencie, w którym cokolwiek dopisujemy, piszę tu 59, to automatycznie ten wiersz jest uwzględniany w tabeli, a w zakresie nie byłby uwzględniony. A więc dane się aktualizują w tabeli w sposób automatyczny, a jeżeli chodzi o zakres, nie są w sposób automatyczny aktualizowane. No, jest wiele jeszcze różnych powodów, dla których w nowszych wersjach Excela, pracując na danych, nie pracujemy już na zakresach, tylko na tabelach. Na przykład dzięki temu, że informacje znajdują się w tabelach, te tabele mogą być połączone relacjami. Dzięki temu możemy budować tak zwane wielowymiarowe analizy, na przykład wielowymiarowe tabele przestawne. Innymi słowami, takie tabele, które korzystają z pól pochodzących z wielu różnych tabel. A więc tych powodów jest dużo. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się bardziej na tych funkcjach, na analizie danych związanych z funkcjami. Więc pokazuję tylko, że w funkcjach również możemy odnosić się na dwa sposoby. Albo tak jak tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni do zakresu J2, J59, to jest zakres wartości sprzedaży, albo możemy odnosić się za pomocą takiego oto zapisu. Najpierw nazwa tabeli, a potem w nawiasie kwadratowym nazwa pola tabeli, czyli naszej kolumny. Dane, wartość sprzedaży. Tak jest czasami po prostu wygodniej. Dobrze. Suma jeżeli. Suma jeżeli to funkcja, która składa się z 3 argumentów, ale trzeci argument jest domyślny, znaczy nie jest obowiązkowy. W sytuacji, w której sumujemy obszar, który jest jednocześnie obszarem naszego kryterium, wygląda to w taki sposób. Podajemy ten zakres w taki czy inny sposób i podajemy kryterium, które ma zostać spełnione i ta funkcja w naszym przykładzie sumuje tylko i wyłącznie te transakcje, konkretnie te wartości sprzedaży, które są większe niż 1000. Więc te, które nie są większe niż 1000, nie zostaną zsumowane. Łącznie w naszej tabeli mamy 59 wierszy. Jak odejmiemy pierwszy, bo to jest nagłówek, to mamy 58 transakcji. Gdybyśmy chcieli sprawdzić, ile transakcji spełnia te kryteria, skorzystalibyśmy z funkcji licz jeżeli. Funkcja licz jeżeli nie pokazuje nam sumy jakiejś wartości, średniej jakiejś wartości, nie. Ona tylko zlicza, ile razy dany element wystąpił. Ile razy element spełniający określone kryteria wystąpił. Pokażmy sobie, jak ta funkcja wygląda dla zapisu tabelarycznego, ale oczywiście zrobimy to klasycznie w Excelu. Jeszcze raz, jeżeli wpisuję licz, pojawia mi się licz, jeżeli tabulatorem przerzucam tą funkcję. Ta funkcja składa się z 2 argumentów. Zakres, musimy podać zakres i kryterium. W naszym przykładzie zakres to jest J2, J59, a kryterium większe niż 1000. Przypominam, to kryterium jest wzięte w cudzysłów i zamykamy nawias. 43 razy wystąpiły transakcje, których wartość sprzedaży była wyższa niż 1000. A więc mamy dwie nowe funkcje. Suma jeżeli, licz jeżeli. Ta funkcja licz jeżeli jest na tyle uniwersalna, że ona będzie występowała, czy może występować także z innymi funkcjami jeżeli, na przykład średnia jeżeli, czy jeszcze innymi. Po prostu zlicza, ile razy wystąpiły elementy, w naszym wypadku transakcje, które spełniały określone kryteria. Jak się Państwo domyślają, funkcja średnia jeżeli ma
podobne zastosowanie jak suma jeżeli, z tym, że nie sumuje nam wszystkich wartości sprzedaży naszych transakcji, tylko je uśrednia. Mówiąc inaczej, wylicza średnią arytmetyczną. I składnia jest podobna. Natomiast cały czas mówimy o sytuacji, w której obszar, który ma zostać zsumowany w przypadku funkcji suma jeżeli, albo uśredniony w przypadku funkcji średnia jeżeli, i obszar kryterium, to są te same obszary. Zwróć uwagę, w pierwszym przykładzie wartość sprzedaży miała być większa niż 1000. W drugim przykładzie dla funkcji średnia jeżeli przyjęliśmy sobie, że uśrednimy tylko te transakcje, a dokładnie tylko wartość sprzedaży tych transakcji, dla których ta wartość sprzedaży jest większa niż 2000. Ale ja to skasuję i teraz będę ręcznie wpisywał jeszcze raz. Równa się średnia, kropka, jeżeli sobie odnajdę tutaj strzałką w dół, tabulatorem przerzucę. Mój zakres to J2, J59, więc J2 dwukropek J59, średni. I w cudzysłowie w nasz warunek mamy uśrednić tylko te transakcje, które są większe od 2000. Zamykamy nawias. Enter. Zgadza się. I analogicznie powinniśmy policzyć, ile tych transakcji występuje. Równa się licz.jeżeli. Nasz zakres to J2, J59, średnik. I nasz warunek, który ma zostać spełniony, większy niż 2000. Zamykamy nawias. 20 takich transakcji występuje w naszej tabeli. Sprawdzimy to, bo ja tak sobie tutaj opowiadam, prawda, że niby działa, ale kto wie, czy to rzeczywiście tak jest. No spróbujmy to zrobić, no, można zrobić na wiele różnych sposobów, ale popatrzmy na funkcję suma jeżeli. Widzimy, jaki tutaj jest warunek. Mamy zsumować tylko te wartości, które są większe od 1000. Przewijam się do góry, rozwijam listę rozwijaną wartość sprzedaży, sprawdzam, jakie filtry mogę zastosować. Mogę zastosować tylko filtry liczb i zastosuję taki filtr większe niż 1000. Bo tak miało być. Większe niż 1000. Wpisuję, klikam na OK. Pokazuje mi tylko te wartości, które są większe niż 1000. Ale nie pokazuje mi sumy. Ta suma powinna wynosić 100 940. No, jest kilka sposobów, żeby tą sumę uzyskać. Jest funkcja agreguj, jest funkcja sumy częściowe. Bo zwróćcie, panie, uwagę, że my teraz mamy nie po kolei te wiersze. To znaczy po kolei one są, ale nie występują bezpośrednio jeden po drugim. Na przykład pomiędzy 16 a 18 jest jeszcze wiersz 17, którego tutaj nie widać. Więc jeżeli ja bym wpisał teraz tutaj funkcję sumy, zwykłą, klasyczną funkcję sumy, no to Excel cały czas sumowałby wszystkie wartości od J2 do J59. A nam chodzi o to, żeby sumował tylko te wartości, które są widoczne. Więc jak mówię, można to zrobić za pomocą funkcji sumy częściowe, można to zrobić za pomocą funkcji agreguj, ale dzięki temu, że mamy tabelę, przełączamy się do projektu tabeli, menu projekt tabeli i po prostu klikamy opcję wiersz sumy. 100 940, 100 940. Działa? No dobrze, to sprawdźmy teraz, czy zadziała nam dla średniej jeżeli. Wyłączmy ten wiersz sumy. Tak to się składa, że nam tutaj Excel uciął jeden wiersz wtedy, ale my sobie go dodamy. Taka powinna być średnia jeżeli 3314 dla takiego warunku. Wartość sprzedaży większa niż 2000. Musimy zmienić nasz filtr ręcznie. Wyczyszczę filtr z wartość sprzedaży i dodam nowy. Filtry liczb większe niż 2000. OK. W projekcie tabeli dodam wiersz sumy, ale jak najadę tutaj na ten wiersz sumy, zwróćcie uwagę, że mam listę rozwijaną. I dzięki tej liście rozwijanej nie wybiorę sumy, tylko wybiorę średnią. Ta średnia to jest
3314, tak samo jak wynik, który zwraca nam funkcja średnia jeżeli. Co my teraz zrobiliśmy? Jak widzicie, tak naprawdę mamy kilka sposobów uzyskania tej informacji. Możemy korzystać z funkcji suma jeżeli, możemy korzystać z funkcji średnia jeżeli i w szybki sposób za pomocą formuły uzyskać pożądane informacje. Możemy także za pomocą klasycznych filtrów w tabeli do tych informacji dotrzeć. W tym przykładzie to był filtr liczb, który zastosowaliśmy dla sumy jeżeli większe niż 1000, dla średniej jeżeli większej niż 2000. Wyczyszczę teraz ten filtr. Ta wartość się oczywiście zmieni w tym momencie i usunę ten wiersz sumy. A więc proszę pamiętać, że jest kilka sposobów sprawdzenia tego, czy nasza funkcja działa poprawnie. Najprostszy sposób to wykorzystanie w projekcie tabeli tej opcji wiersz sumy. Tak naprawdę znowu jest błędne tłumaczenie, to się powinno nazywać wiersz podsumowania, dlatego że to nie chodzi tylko o funkcję sumy, jak przed chwilą pokazałem, ale te funkcje możemy sobie dowolnie zmieniać. Może to być funkcja średniej, maksimum, minimum, odchylenie standardowe itd., itd. Ok, na razie pokazaliśmy sobie, że to działa. W tych dwóch pierwszych przykładach nasz zakres sumowania pokrywał się z zakresem dotyczącym kryterium. No ale tak nie musi być zawsze. I w dwóch kolejnych przykładach pokażemy, że tak nie jest. Zwróćmy uwagę na nasz tutaj trzeci element. Suma jeżeli będzie teraz będziemy sumowali wartość sprzedaży wszystkich transakcji, ale tylko tych, które spełniają następujący warunek. Ilość jednostek transportowych jest większa niż 10. I wtedy ta funkcja miałaby już bardziej złożoną postać. Składałaby się z 3 argumentów. Tutaj, jak widać na podglądzie, zastosowany jest zapis bazodanowy, ale spokojnie zrobimy zapis klasyczny Excela. Mamy funkcję suma jeżeli, suma.jeżeli i pierwszy element to jest zakres kryterium. To jest ważne. Zakres kryterium. A w naszym przykładzie te kryterium to ma być ilość jednostek transportowych, która znajduje się w kolumnie I, a więc zakres I2, I59, średnik, następnie kryterium. Ma być większy niż 10, średnik, następnie zakres, który ma zostać zsumowany. W naszym przykładzie to jest J2, J59. Czyli zwróćcie uwagę, jeżeli zakres kryterium i ten zakres sumowania się są takie same, nie musimy wprowadzać trzeciego argumentu. Natomiast jeżeli nie są takie same, no to widać to rozróżnienie. Pierwszy argument funkcji suma jeżeli to jest zakres, który podlega jakiemuś tam kryterium. Drugi argument funkcji suma jeżeli to jest właśnie to nasze kryterium, w tym przykładzie większe niż 10. A trzecim argumentem jest zakres, który ma być de facto zsumowany. Enterem zatwierdzam. I wychodzi odpowiednia wartość. No a jeżeli chcielibyśmy policzyć, ile coś takiego występuje, no to musielibyśmy to odpowiednio zapisać. Zamieńmy ten zapis bazodanowy na zapis klasyczny. Czyli co my zliczamy tutaj? Czy my zliczamy wartość sprzedaży? Nie, nie. My zliczamy ilość jednostek transportowych większą niż 10, bo to jest nasze kryterium. A więc licz jeżeli I2, I59, średnik i kryterium większe niż 10. Zamykamy nawias. Enterem zatwierdzam i uzyskuję odpowiednią wartość. Analogicznie robimy z wartością średnia jeżeli, z tym, że tutaj nasze kryterium jest następujące. Cena ma być większa niż 200. Cena znajduje się w kolumnie H. No ja to skasuję i spróbujmy dokonać teraz zapisu tego drugiego, bazodanowego, jak go nazywam. Czyli po prostu będziemy referować bezpośrednio, odwoływać się bezpośrednio do tabeli. Równa się średnia, kropka, odnajdę sobie strzałeczką jeżeli i tabulatorem ją przerzucę. Najpierw zakres, który ma się odnosić do kryterium. W naszym przykładzie cena ma być większa niż 200. Przypominam, że wszystkie informacje znajdują się w tabeli dane, dlatego wpisuję dane,
Otwieram nawias kwadratowy, strzałeczką odnajduję cenę i tabulatorem ją przerzucam. Zamykam nawias kwadratowy. A więc dane cena, innymi słowami zakres od H2 do H59, dane cena, średnik ma być większa niż 200. Średnik, a zsumować chcemy naszą wartość sprzedaży, która znajduje się w tabeli dane. Otwieram nawias kwadratowy. Pole nazywa się wartość sprzedaży. Strzałką odnajduję, tabulatorem przerzucam, zamykam nawias kwadratowy i zamykam nawias mojej funkcji średnia jeżeli. W ten sposób obliczam średnią wartość sprzedaży, ale tylko dla tych transakcji, dla których cena była większa niż 200. Policzmy, ile razy wystąpiła taka transakcja. Równa się licz jeżeli. No i znowu mogę się odnieść do tabeli dane kolumny, czyli pola cena, albo mogę się odnieść do mojego zakresu H2, H59 i cena miała być większa niż 200, tutaj większa niż 200 w cudzysłowie i zamykamy nawias. 32 razy taka transakcja wystąpiła. Podsumowanie jest takie, tego co do tej pory zostało powiedziane. Funkcja suma jeżeli i funkcja średnia jeżeli składają się z 3 argumentów tak naprawdę, ale argument trzeci jest opcjonalny. On występuje wtedy, kiedy obszar kryterium i obszar sumowania różnią się od siebie, nie są takie same. W 2 pierwszych przykładach mieliśmy sytuację, w której obszar kryterium i obszar sumowania były takie same. Dlatego nasza funkcja składała się z 2 obowiązkowych, obligatoryjnych argumentów. Zakres i kryterium. Zakres i kryterium. I Excel wie, że zakres dotyczy zarówno kryterium, jak i zakresu do zsumowania. To dotyczyło funkcji suma jeżeli w pierwszym przykładzie i to dotyczyło funkcji średnia jeżeli w drugim przykładzie. Natomiast w momencie, w którym zakres kryterium i zakres do zsumowania to są różniące się od siebie zakresy, wtedy funkcja suma jeżeli, ewentualnie funkcja średnia jeżeli składa się z 3 argumentów. Pierwszym argumentem jest zakres, który podlega określonym kryteriom. Drugi argument to jest właśnie nasze kryterium, a trzecim argumentem jest zakres, który podlega zsumowaniu względnie uśrednieniu.